Witam wszystkich. Wymiana łącznika elastycznego i podpory wału BMW E46 analogicznie będzie w innych starych BM-kach. Kiedy wymieniać łącznik, najczęściej widać pod autem, nie trzeba nic odkręcać. Tutaj typowo objawy już starego popękanego łącznika. Niestety podporę wału nie zobaczymy spod auta, bo najczęściej jest pochowana za wydechem i za osłonami termicznymi. Natomiast jak nie trudno zauważyć, podpora wału składa się z dwóch elementów. Łożyska, tak jak każde łożysko na świecie, jest elementem, który się zużywa i będzie nam szumieć. A jak ta guma już będzie w stanie agonalnym, to będziemy słyszeć takie dźwięki. Od dołu będzie po prostu wał się tłukł na boki, więc natychmiast do wymiany. A tak naprawdę najprostszą diagnozą jest zajrzeć do dowodu rejestracyjnego. Jeżeli nasze E46 jest wyprodukowane przed 2007 rokiem, no to te dwa elementy prawie na pewno kwalifikują się do wymiany. Sama wymiana jest w zasadzie dość prosta, no tutaj już część mamy na wierzchu, natomiast po drodze jest jeden niewielki problem, czyli wydech, a dokładniej to miejsce łączenia wydechów, które może sprawić największy problem. Jeżeli ktoś tego nigdy nie ruszał i tam dalej są jakieś stare, pordzewiałe śruby, to może to sprawić problem i parę godzin walki. No ja tutaj mam już ogarnięte, więc nie mam problemów z odkręceniem, no ale też dobra okazja, żeby sobie to jakoś poprawić albo wymienić śruby. Potem to jest tylko kwestia odkręcenia wszystkich mocowań, jakie staną nam na drodze. No i ten tylny tłumik, zwłaszcza w tych mocniejszych silnikach, może nam trochę sprawić problemów. Można sobie poradzić w taki sposób, odkręcić tylko mocowanie, które jest tutaj bliżej, a to po stronie zderzaka zostawić sobie na później. Także odkręciłem jedno, teraz wkładam śrubokręt i wyciskam je z tego drugiego mocowania. To co ja tutaj zrobiłem, wkładam śrubokręt w to miejsce, czyli pomiędzy tą gumę i sam tłumik i po prostu podważam śrubokrętem, w ten sposób tłumik wychodzi i teraz można spokojnie sobie te śruby odkręcić. Tak przy okazji, te nakrętki zazwyczaj są już całe pordzewiałe i w ogóle nie chcą się ruszyć. Ja często muszę używać takiej nasadki do zerwanych nakrętek. Także jak już tu grzebiemy, no to jest najlepsza okazja, żeby już je odkręcić raz a porządnie i wymienić po prostu te nakrętki. To są zwykłe, metyczne do M8, najlepiej kupić sobie takie z kołnierzem. Naprawdę kosztują grosza, zaoszczędzimy sobie problemów na przyszłość. Ale wracajmy do wydechu, jest luźny, można go gdzieś rzucić na bok, żeby nie przeszkadzał. Ta osłona termiczna trzyma się na kilku śrubkach. No i mamy wał na wierzchu. Po pierwsze z wałem jak z jajkiem, nie uderzamy go, nie walimy niczym, nie upuszczamy na podłogę i tak dalej. No i druga rzecz, od skrzyni aż do dyfra to jest jeden element, traktujemy to jako całość. To są oczywiście połączone kawałki, ale one są wyważane jako jeden element. Zresztą nawet tutaj widzimy fabryczne znaki i musi być dokładnie tak samo po złożeniu. A z drugiej strony takie oznaczanie pomiędzy wałem a skrzynią, tutaj widać znaki, które kiedyś mechanik zrobił przy wymianie sprzęgła. To jest według mnie trochę bez sensu, przecież skrzynię i tak możemy w każdym momencie wyjąć i wymienić, także chyba że chodzi o wyważanie z rdzołu. Ale dobra, wróćmy do rzeczywistości. Przy zwykłym otwartym dyfrze wystarczy podnieść sobie jedno koło i można normalnie wałem obracać. Po pierwsze warto sprawdzić, czy na wale są wciąż te elementy balansujące z jednej i z drugiej strony. Zwłaszcza jeżeli mamy jakieś potężne wibracje budy, no to może coś już odpadło. Oczywiście jeżeli chcemy wykręcić cały wał, no to trzeba będzie odkręcić przy dyfrze, ale jeżeli chcemy tylko wymienić podporę i łącznik, to można skupić się tylko na tej jednej części, odkręcić od skrzyni. A z drugiej strony przy dyfrze jest krzyżak, więc będziemy mogli opuścić na tyle, żeby zdemontować te elementy. Tutaj w tym miejscu jest kawałek taśmy butylowej, tyle że on nie jest w każdym egzemplarzu, na przykład u mnie go nie ma i też nie ma żadnego śladu, żeby kiedykolwiek był. Także jeżeli ktoś ma, to można zerwać i zmyć resztki na przykład dieslem, natomiast nowo po prostu zastąpić kawałkiem taśmy butylowej, którą można kupić w każdej hurtowni budowlanej. To jest prawdopodobnie po to, żeby usztywnić lekko tą podporę, żeby ona się nie gibała na boki. Według mnie trochę zbędne, no ale jeżeli ktoś chce zastąpić, no to śmiało można. No ale bierzemy się do wymiany. Żeby to zrobić jednoosobowo, można wykorzystać to miejsce na drugą podporę wału. Biorę sobie te nakrętki, które trzymają uchwyt tłumika. Wkręcam je tutaj. No i teraz kawałek drutu stalowego. No i teraz mam taką kolebkę i dzięki temu mogę trochę opuścić wał, a jednocześnie on nie poleci w dół.
pierwsze należałoby odkręcić albo przynajmniej poluzować tą nakrętkę na połączeniu wału. Bierzemy taki specjalistyczny sprzęt typu kleszcze. Jak widać, pod tą tulejką jest taki plastikowy element. On powinien też się dość łatwo ruszyć. No jak widzieliśmy, wał jest fabrycznie oznaczony, natomiast te kropki dość daleko są od siebie i ciężko je czasami dojrzeć, więc dobrze jest sobie też oznaczyć tuż przy samym tym wieloklinie, tak żeby od razu co do zęba było jasne, jak go potem złożyć, bo przypominam, że musi to być złożone dokładnie tak jak było, żeby uniknąć jakichś niepożądanych wibracji. I też warto zwrócić uwagę, żeby trochę tego korektora czy farby weszło między te zęby, dlatego że potem przy ściąganiu tej plastikowej tulejki ona nam może zmazać to. No i pozostaje tylko odkręcić łącznik elastyczny. Ja tutaj wkładam klucz pomiędzy skrzyni a podporę skrzyni. Nawet nie musiałem niczego odkręcać. No i też zwracamy uwagę, żeby przynajmniej poruszyć wszystkie te 6 śrub, nawet jeżeli wystarczą nam 3 do odkręcenia wału. Dlatego, że potem na stole może to być trudniejsze, jak już będzie tak sobie latał luźno. Jak widać, wał mam prawie odkręcony. On sam nie spadnie od strony skrzyni, bo tam w środku jest jeszcze tulejka, także pozostaje już tylko odkręcić podporę wału. Podtrzymujemy sobie ręką przy tej podporze, no i ściągamy ją. No i teraz, żeby wyjąć od strony skrzyni, trzeba albo wsunąć ten wieloklin do końca, ewentualnie opuścić cały wał w dół, no i wyciągnąć. Od razu możemy wytrzeć ten wystający element na środku flanszy. Tu jak widać, na tym się właśnie trzymał wał, kiedy był odkręcony. Tutaj z tyłu mamy uszczelniacz wybieraka, jakby ktoś potrzebował wymienić. No i druga część wału, tutaj też widać mój znaczek, także dokładnie wiem, gdzie ten wieloklin włożyć. No i mamy tą część wału na stole. Po pierwsze ściągamy tą tulejkę plastikową i tą metalową nakrętkę. No i mamy podporę wału, tutaj jest pierścień zegara, który trzeba ściągnąć. No i tak wygląda zużyte łożysko. Przy okazji zwracamy uwagę na orientację tej podpory. Ta wystająca część tego kołnierza jest w stronę krzyżaka. Najbardziej, nazwijmy to, standardowym sposobem zdejmowania tego jest po prostu użycie jakiegoś dużego ściągacza do łożysk. Ja tu mam taki jeden specjalistyczny, który obejmuje tą podporę, bo trzeba mieć długi zasięg ramion. Jeżeli ktoś nie ma ściągacza odpowiedniego, to można po prostu młotkiem i to też zejdzie bez problemu. Ewentualnie najpierw tę podporę rozciąć i zdjąć po prostu tą gumę, a potem samo łożysko młotkiem też powinno się dać. Także od razu słowo komentarza, jak nie trudno zauważyć, to już mówiłem, podpora no to jest tak naprawdę 2 elementy, łożysko i sam ten gumowy element, który to obejmuje. Jeżeli ktoś naprawdę ma 0 pieniędzy i 0 budżetu, a naprawdę mu to szumi, a pewnie szumi, bo w każdym szumi, no to można wymienić samo łożysko. Kupujemy jakieś markowe za dosłownie 20 zł i wkładamy do starej podpory, o ile oczywiście nie jest porozdzierana na kawałki. I to też będzie działać, można w ten sposób, natomiast no wiadomo, że na dłuższą metę ta guma już będzie też stara, rozwulkanizowana, więc dobrze jest podporę całą wymienić. Natomiast w nowej podporze, jeżeli używamy tanich zamienników, a nie oryginalnej, to też lepiej wymienić to łożysko. Ja tutaj mam, jak nie trudno zauważyć, podporę Meyle, natomiast do tego łożyska Meyle szczególnego zaufania nie mam, więc po prostu ja to łożysko też zmieniam. Jak widać, ja tutaj mam bardziej markowe firmy FAG i bez problemu można to zmienić. No i mam samą gumową część. Tutaj w środku tak naprawdę jest metal. Teraz będziemy wkładać metal na gumę, więc psikamy sobie trochę wodą z mydłem albo jakimś płynem do naczyń i można normalnie to łożysko tam wcisnąć. Także jeżeli ktoś to będzie robił, no to oczywiście uderzamy tylko w tą zewnętrzną bieżnię, która się zapiera o gumę i bardzo, bardzo uważamy, żeby nie uderzyć w tą gumową osłonkę, żeby jej przypadkiem nie wgiąć do środka. A tak naprawdę najlepszym sposobem wciśnięcia nowego łożyska jest po prostu wcisnąć je palcami i ono powinno wejść przez większość
odległości i dopiero na samym końcu można lekko dobić. No i mam nową podporę ze świeżą gumą i nawet jeszcze lepszym łożyskiem. Zwracamy uwagę, że to łożysko powinno być dobite do samego końca. Także krótko mówiąc, podpora wału albo oryginał, a jeżeli już tani zamiennik, to naprawdę mocno polecam wymienić sobie na dzień dobry to łożysko na jakieś markowe, jakiś FAG albo Kojo, coś tego typu. No i czas założyć tą podporę. Zwracamy uwagę, że tutaj jest to wcięcie na pierścień zegara. No i przypominam orientację tym wystającym elementem w stronę krzyżaka. Tutaj mamy metal na metal, więc można sobie posmarować jakimś olejem. No i trzeba to teraz dobić. Najlepsza byłaby rureczka, która będzie się zapierać o tą wewnętrzną bieżnię łożyska. Ja akurat nie mam, więc można wykorzystać taki duży klucz, który też się na tym oprze. No i jeszcze raz przypomnę, żeby nie bić po zewnętrznej bieżni łożyska, bo tutaj się zapiera wewnętrzna bieżnia, więc trzeba po wewnętrznej. No i też staramy się nie uderzyć i nie uszkodzić tej gumowej osłonki na łożyskach. Oczywiście też staramy się nie uszkodzić wału. Nabijamy do momentu, aż pokaże nam się to wcięcie na pierścień zegara. No i jeszcze łącznik elastyczny. Po pierwsze, na każdym są takie strzałki i ta strzałka pokazuje, w którą stronę ma być flansza przykręcona. Tutaj jak widać strzałka jest flansza, no i druga strzałka jest w drugą stronę, tutaj jest flansza od skrzyni biegów. Po co to jest? Jak zwrócimy uwagę, tutaj mamy grubszą część gumy, a tutaj mamy chudszą część gumy. I teraz jak tutaj jest przykręcona skrzynia biegów, przy normalnej jeździe do przodu wał się kręci w tą stronę, więc de facto silnik pcha poprzez tą gumę cały samochód, czyli cała energia z silnika przez skrzynię biegów idzie właśnie na ten gruby kawałek gumy. A jeżeli zamontujemy to odwrotnie, czyli te strzałki będą pokazywać nie na flanszę, tylko przestawiono jedno, no to widzimy, że w tym momencie cała energia z silnika idzie na te cienkie części tej gumy i poprzez te cienkie części jest pchany wał. Czyli to się po prostu skończy dużo szybszym rozerwaniem tego elementu, no i ponowną wymianą. I kolejna rzecz, o którą ludzie czasami się kłócą w tym miejscu, czyli kierunek śrub, jak powinno to być przykręcone. Nawet jak spojrzymy na schemat w E46 na Real OM, to tutaj jest narysowane, że śruby są na przemian, czyli mniej więcej w taki sposób. No i również w instrukcjach typu TIS jest też napisane, żeby dawać te śruby na przemian i dodatkowo, żeby tylko kręcić nakrętką, a śrubą nie ruszać i tak dalej. Skąd się to wszystko wzięło? Sam schemat, podejrzewam, że rysunek jest po prostu kopiuj wklej za 36 i nikt na to nie zwraca uwagi 20 lat temu, jak go przygotowywali. Już nawet nie wspomnę, że na przykład w mojej skrzyni po prostu nie da się tych śrub włożyć od tej strony bez wyciągania tej flanszy ze skrzyni, więc po prostu absurdalna kłótnia o jakieś kierunki śrub. A tak na deser jeszcze dodam, że jeżeli ktoś ma z tym problem, no to niech sobie pomyśli, co się stanie, jeżeli odkręci się taka śruba, no to czy wolimy mieć nakrętkę, która się odkręci i sobie spadnie, czy wolimy mieć śrubę, która się wysunie i zacznie nam mielić skrzynię. Także jak ktoś się bardzo upiera, to niech się nad tym zastanawia. A co do kierunku śrub, no to się pewnie wzięło stąd, żeby jakoś zapobiec niszczeniu tej gumy poprzez oranie jej nową nakrętką, czy nową śrubą albo nasadką. Ale jak spojrzymy na te wszystkie nowe zamienniki, no to te metalowe tuleje wystają troszkę ponad gumę, więc po prostu siłą rzeczy jej nie zniszczymy. Na nasadką też trzeba by się bardzo postarać, żeby po kilku obrotach cokolwiek zrobić, więc według mnie jest to troszkę absurdalna instrukcja i zupełnie przesadzona, więc nie ma się tym co przejmować, no chyba że ktoś naprawdę ma jakąś nasadkę z zębami i będzie tam piłował. A co do samych tych śrub, no to też instrukcje mówią, że to są nakrętki samohamowne i należałoby je wymienić za każdym razem. Śruby można zostawić stare, natomiast same nakrętki wypadałoby wymienić, bo to są w teorii jednorazowe. W praktyce no to wciąż widać, że one po lekkim dokręceniu wciąż trzymają, więc w wersji bieda można użyć starych, ale polecałbym przynajmniej jakiś klej do gwintów tam jeszcze dorzucić. A też w zestawach często można kupić nowy łącznik razem z nowymi śrubami i wtedy też nie ma problemu.
A jeżeli ktoś chce same nakrętki, no to nawet oryginalne Zasa albo takie na wymiar samohamowne też można znaleźć. Dobra, wracajmy do wału. Tutaj w środku od strony skrzyni jest taka gumowa tulejka. Tam jest trochę pewnie starego smaru, wypadałoby go wyczyścić, dać trochę nowego. No i możemy też skontrolować luzy na krzyżakach. Oczywiście te one już będą wyrobione, więc będą luźno chodzić, ale sprawdzamy, czy nie ma jakiegoś dziwnego ruchu w poprzek, nie po osi, tylko jakoś tak w bok. Jeżeli jest, no to krzyżak się nadaje do wymiany niestety. I to samo można zrobić z tym drugą częścią, która została na samochodzie. Czyścimy ten wieloklin, no i trzeba by dorzucić jakiś nowy smar, najlepiej coś na bazie litu, albo po prostu smar litowy, ewentualnie jakiś z dwusiarczkiem molibdenu by był najlepszy. A jeżeli nie mamy, no to lepiej dać cokolwiek, co mamy pod ręką, niż nie dać nic. Można sobie już na stole ten łącznik przykręcić do wału. No mi osobiście jest wygodniej przykręcić go do skrzyni. Przypominam jeszcze raz, żeby ta strzałka pokazywała flanszę od strony, gdzie jest przykręcony. Pamiętamy też o drugiej części tego wieloklinu. No i można składać. Upewniamy się 10 razy, że jest na pewno złożone na znaki, albo nasze, albo fabryczne. Najpierw składamy sam łącznik i od razu go można przykręcić. Teraz podpora wału chcemy dorzucić wstępne obciążenie dla łożyska, czyli po prostu pchamy lekko tą podporę w stronę przodu samochodu, jakieś pół centymetra, no i pod takim obciążeniem dokręcamy te śrubki. Oczywiście jeżeli mamy tutaj też butyl, no to pamiętamy, żeby go założyć wcześniej na podporę. I dopiero jak wał jest zamontowany, no to dokręcamy tą nakrętkę blokującą. No i można składać. Najpierw osłona termiczna. Tak przy okazji, jeżeli w miejscu tych śrub to aluminium już jest przegnite, jest po prostu większa dziura i śruba tego nie łapie, można zrobić coś takiego. Kupujemy sobie taką tackę aluminiową do ciast, wycinamy z niej kawałek aluminium. Tutaj widać, jak to jest zrobione. Po prostu podkładamy pod śrubę troszkę większy kawałek aluminium, no i w ten sposób możemy złapać te osłony termiczne i one będą wtedy stabilnie siedziały. No i zostaje wydech. Pamiętamy o ewentualnej uszczelce i paście. Zwłaszcza w tych cięższych wydechach można na początek tylko złapać tutaj lekko śrubami. No i podnosimy tył, zwracamy uwagę, żeby oba te gumowe uchwyty były już przygotowane, żeby dobrze były ukierunkowane. Można sobie pomóc lewarkiem, będzie dużo łatwiej docisnąć do podłogi od dołu. No i można dokręcić resztę wydechu, jakieś osłony i tego typu rzeczy. No i zrobione, wszystko powymieniane. No teraz najlepiej od razu jechać na jakąś autostradę, żeby sprawdzić, czy nie ma niepożądanej wibracji, czy wszystko dobrze złożyliśmy. Powinniśmy od razu zauważyć, że jest mniejszy szum. No i to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.